Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was Call of Duty 3. Po nie tak dawnym filmie, w którym opowiedziałem o Call of Duty 2, zasypaliście mnie w zasadzie wiadomościami, aby zrobić materiał o kolejnej części Call of Duty 3, ale też żeby nie przestawać i przez kolejne części przejść. No oczywiście fajnie by było, jeżeli tylko będzie Call of Duty pasowało do materiału, to było grane, no to będę te Call of Duty tam co jakiś czas będą się pojawiało. Natomiast bardzo dużo Was się pytało, dlaczego uważam, że Call of Duty 3 jest najsłabszą z części serii, które dzieją się podczas II wojny światowej. No i postanowiłem Wam o tym powiedzieć. Na początek trochę historii takiej nie o Call of Duty, ale trochę takiej jakby mojej historii związanej z tą grą, moich jakby nie mogę powiedzieć, że przygód, moich jakby odczuć. Gdy wyszła druga część, którą byłem mega zachwycony, bo była naprawdę dobra, dowiedziałem się, że trzecia część wychodzi tylko i wyłącznie na konsolę. Ona się pojawiła też jeszcze na PlayStation 2, to nie mówiłem w wcześniejszym filmie, faktycznie ona na PlayStation 2 się pojawiła, ale w tamtym czasie kto już myślał o PlayStation 2? Wszyscy zerkali na PlayStation 3 i trzeba przyznać, że Sony doskonale nakręciło hype na konsolę. Te pierwsze filmy, które się pojawiły, nie wiem czy pamiętacie, na E3 z gier z konsoli PlayStation 3, to była rewelacja, słuchajcie. To co pokazali, to rozwalało czachę. Pamiętam, że tam był Gran Turismo, był Dark Sector, który był wtedy zupełnie inną grą niż to co wyszło i to wszystko wyglądało tak fenomenalnie, że gdzieś w mojej głowie wydaje mi się, że jest to chyba dosyć oczywiste, że kolejne Call of Duty, które pojawi się tylko na konsolach, to będzie takie masakryczne, że mi po prostu urwie głowę. Po części też wtedy jeszcze tak nie za bardzo się tym może interesowałem, całą budową gier, ale też miałem takie jakby, tak mi się wydawało wtedy, że PlayStation 3 jest tak mocarna, że to Call of Duty 3 musi wyjść na PlayStation 3, bo PC-ty musiały być też jakieś po prostu w kosmos wywalone, żeby to mogło pójść. No gdy premiera PlayStation 3 była i miałem ją kilka dni po premierze, no już przyznam szczerze, że nie byłem taki zachwycony, bo gry, które były dobre. Moimi pierwszymi grami na PlayStation 3 był MotorStorm i Resistance, Fall of Man, ale powiedzmy sobie szczerze, oczekiwałem czegoś innego. No ale oczywiście było jeszcze Call of Duty, które jakoś niedługo po premierze wyszło, albo to był nawet tytuł startowy. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze gry na konsole były dość drogie w Polsce, więc ja sobie swoją Call of Duty zamówiłem z eBaya, gdzie zapłaciłem jakoś tam troszkę mniej, no nie mogę że powiedzieć, że połowę, czy trochę mniej, tak? Trochę mniej za tą gierkę i pamiętam, że byłem tak niesamowicie nafazowany, że już się nie mogłem doczekać, kiedy to przyjdzie. Nie oglądałem żadnych trailerów. Ogólnie jestem raczej z tego pokolenia, że staram się nie oglądać za dużo trailerów gier. Nie interesują mnie, nie wiem, na przykład jak ktoś wrzuca, nie wiem, 2 godziny gameplayu z najnowszej gry, tak? Albo pierwsze 30 minut z jakiejś tam gry. Zupełnie tego nie oglądam, bo to jakby psuje mi całą niespodziankę, jaka jest powiązana z tą grą, więc wiedziałem, że Call of Duty 3 wychodzi, widziałem jakieś zapowiedzi, z których tam może też nie za bardzo pamiętałem i wiedziałem, że to będzie dobre, to musi być dobre. Jeżeli 2 była dobra, a 3, która wychodzi tylko na PlayStation 3, która jest konsolą, która ma po prostu zmieść wszystko z planszy, no to będzie w ogóle totalna masakra. No i pamiętam, że gdy to przyszło, ja to zainstalowałem, po prostu już byłem tak nafazowany, ja mówię, no nie, no to będzie, ja już sobie tam wyobrażałem, co tam się będzie działo, nie? No i pierwsze tak odpalam, na początku nie było tragedii. Z jakiegoś powodu, wtedy tak uważałem, odpalając tą grę, dlaczego zaczęli od kampanii angielskiej i od operacji Overlord, która jest w mojej opinii kiepska ogólnie w grach kiepska, tak? Więc mówię, okej, nie? No i gram w to Call of Duty, potem kampania Brytyjczyków, ale też w powiązaniu z operacją Overlord. Mówię, no może najlepsze zostawili na koniec, może Rosjanie będą na końcu. No i przeszedłem tych ruskich, niespodzianka w ogóle, misja z Polakami, to pamiętam, że był niezły szoker, mówię, wow, Polacy, mówię, no nie. Oczywiście do tego zaraz opowiem odnośnie tej misji polskiej, ale pamiętam, że wtedy mówię, no, ale przez te 2 kampanie powiem Wam tak,
grałem w Call of Duty, wiedziałem, że to jest Call of Duty, bo mówi tak mi okładka, że to jest Call of Duty, ale nie czuć tego, że to jest Call of Duty. Jakoś jest tak nijak, nie? No i tam przeszedłem tą misję Polakami, o której za chwilę powiem. Była jeszcze potem taka misja The Maze i gra się skończyła. I tak siedzę, mówię, na gdzie Rosjanie? Mówię, co chodzi, nie? Mówię, to już? To jest Call of Duty 3? To wszystko, co ma do zaoferowania? To nie, po prostu nie. I pamiętam, że skończyłem to Call of Duty i byłem tak potwornie zawiedziony, taki... Poczułem, jakby ktoś mnie oszukał, nie? No, autentycznie czułem się, jakby ktoś mnie oszukał, albo ktoś zrobił mi w balona, albo ktoś po prostu, wiecie, kupujesz Call of Duty, a w środku jest Wolfschanze, albo coś takiego. Mówię, no nie wierzę w to. Gdyby ktoś mnie zapytał, z czym mi się kojarzy Call of Duty, takie pierwsze skojarzenie, które od razu mogę powiedzieć, to szarobure miejscówki, nijakość i powtarzalność, bo to Call of Duty, ogólnie ta operacja Overlord, która dzieje się w Holandii, zawsze uważałem, że ona nie jest za dobra. Znaczy to jest, wiecie, ja rozumiem, dlaczego to się znajduje niemal w większości gier wojskowych, bo to są Amerykanie. Amerykanie po prostu to jedyna chyba taka operacja, o której mogą się pochwalić, że brali udział, więc Amerykanie lubią grać Amerykanami, więc rozumiem, dlaczego to się pojawia tam, tak? Ale sama ta operacja w grach, może w Medal of Honor pierwszym była dobrze pokazana, potem już jakoś tak, przyznam szczerze, że jakoś mnie to nie zachwyciło. Po Medal of Honor, gdzie oczywiście z czasem to się Medal of Honor bardzo brzydko zestarzało, ale i tak takie wspomnienia mam bardzo ciepłe i miłe i pamiętam to Medal of Honor i pamiętam, że to było świetne i to jest spoko, tak? Zawsze w mojej głowie powstanie to nie pierwsze wrażenie, kiedy biegłem przez tą plażę Omaha i jakie to w ogóle było niesamowite, ale późniejsze wszystkie to jakby patrzyłem zawsze przez pryzmat Medal of Honor, tak? I raczej żadna nie była na tyle dobra, żeby jakoś, żebym mógł powiedzieć, że wyszło to lepiej. Wydaje mi się, że nawet w Call of Duty, które zrobiło to i może to wyglądało ładniej, nie mam takich miłych wspomnień, tak? Bo to już było, bo już ktoś zrobił to wcześniej, nawet jeżeli ktoś zrobi to lepiej, to i tak ktoś był już pierwszy. Natomiast problem miałem z Call of Duty taki, że potem się dopiero dowiedziałem, bo wtedy jeszcze się tak nie za bardzo interesowałem, że nie wykorzystano silnika, który był w Call of Duty 2. W Call of Duty 2 korzystano z id-Techa i potem ten id-Tech będzie modyfikowany i on się pojawił oczywiście w Modern Warfare i w kolejnych częściach Call of Duty, co oczywiście było zawsze powodem do żartów, że wszystko się zmienia, ale silnik Call of Duty zawsze pozostaje ten sam. Natomiast tutaj wykorzystano zupełnie inny silnik. Silnik był autorski i co ciekawe, ten silnik też nie był nowy, bo pierwszy raz go wykorzystano chyba w 1998 roku przy grze Die by the Sword. Nie wiem, czy ktoś z Was to jeszcze pamięta. Dosyć taki ciekawa gra z interesującym sterowaniem, gdzie sterowało się myszką, sterowało się ręką postaci. Taki, można powiedzieć, pradziad Surgeon Simulator. Myślę, że można by tak to nazwać. I ten silnik, później co ciekawe, wszystkie Black Opsy też będą na tym silniku robione. I miałem wrażenie, potem doszedłem, że ten silnik coś tu nie grało i może to była właśnie wina tego silnika, że pomimo, że twórcy podawali, że on jest o wiele bardziej zaawansowany, że oferuje tam więcej funkcji, nie czuć było tego, że to jest Call of Duty. I co ciekawe, kiedy wyszło pierwsze Modern Warfare, chociaż działo się zupełnie nie w innych czasach, działo się teraz, ale odpalałeś i ja mówię, kurde, to jest Call of Duty. Pomimo, że dla mnie Call of Duty zawsze było powiązane z II wojną światową i z walkami na różnych frontach w czasie II wojny światowej, odpalałem Modern Warfare i mówię, kurde, to jest Call of Duty. Ten feeling, właśnie, może to właśnie jest kwestia silnika, że ten silnik był dobry. Tutaj też muszę przyznać, że zabrakło rozmachu. Na początku sama gra nie zapowiadała tragedii. Ten trening był taki sobie, no nie było to tak dobre jak rzucanie potatosami u ruskich, natomiast jest taki tam moment, kiedy wybucha ta nasza ciężarówka, ktoś nas tam pod jakiś murek przenosi i siedzimy pod tym murkiem i to można wtedy już pierwszy raz
zobaczyć jak to wygląda na froncie i pamiętam, że wtedy mówię, wow, jaka trawa, super, nie? W ogóle ta trawa tam była no, mega dobrze zrobiona. No jest taki moment, że wychodzisz pod ten murek, tam cię przerzucają przez ten murek i widzisz taki jakiś kościół zniszczony, cmentarz i tam trwają walki. Samolot jakiś leci, chyba rozwala się o wieżę. Mówię, wow. No nie zapowiadało to tragedii. Mówię, kurde, no super, nie? No ale im dalej w las, tym tak naprawdę wydaje mi się, że było coraz, może nie coraz gorzej, było cały czas tak samo. Call of Duty miało zawsze to, że lubiło zaskakiwać przede wszystkim wydarzeniami, skryptami i tym, że działy się rzeczy, które miały Cię wcisnąć w fotel. Tutaj czegoś takiego nie było, zabrakło w ogóle skryptów. Znaczy one się pojawiały, ale te wszystkie skrypty, powiedzmy takie, które ja zapamiętałem, to nawiązując do mojego słowa, że Call of Duty 3 to powtarzalność, były w zasadzie wszystkie takie same, bo polegały one na tym, że Niemiec jakiś Cię atakował i walczyłeś wręcz. Tam była jedna scena, bo chyba tych scen było 3 albo 4, o ile dobrze pamiętam, ale zapamiętałem jedną scenę, która utkwiła mi, to gdzie ten Niemiec wbija w futrynę tutaj nóż, potem gdzieś wyrzuca Cię przez okno, a Ty mu wyciągasz zawleczkę z granatu i wpychasz go do pomieszczenia i on tam eksploduje. I pamiętam, że to był jedyny dobry skrypt, który zapamiętałem z Call of Duty 3 i mówię, pamiętam, że to było naprawdę niezłe. Natomiast takich elementów to można było policzyć na palcach jednej ręki u niezbyt ostrożnego pracownika Tartaku, także no słabo to wyszło, słabo. Przede wszystkim zabrakło też tego rozmachu. Call of Duty 2, chociaż tak jak mówiłem, był mocno stacjonarny, że tam broniliśmy czegoś czy coś, zawsze był rozmach. Widziałeś tam w ogóle, nie mogłeś tam iść, ale miałeś wrażenie, że jest ta przestrzeń. Call of Duty 3 był taki duszny. Dużo misji działo się w terenach miejskich, w tych zburzonych miejscowościach. To było takie duszne, taki ścisk. Brakowało mi tego oddechu, który był w poprzednich częściach. Nawet misja czołgiem Polaków w porównaniu do tego, co było w Call of Duty 2, była jakaś taka duszna, bo jeździło się jakimiś takimi malutkimi uliczkami, tam w ogóle polowało się na tego czarnego barona. No nie było to dobre, nie było to dobre. Pamiętam, że byłem mocno zawiedziony tym, co powstało. Z czasem miałem takie wrażenie, bo próbowałem do tego podejść 3 razy i ze 3-4 razy kończyłem Call of Duty 3 i za każdym razem mi się to nie podobało. Miałem wrażenie, że gra może była robiona na szybko, że nie jest dopracowana tak jak poprzednie części Call of Duty i no czegoś po prostu brakuje tutaj ewidentnie, tak? Samo to, że nie ma kampanii rosyjskiej, która w każdym Call of Duty była najlepszą kampanią, taką najbardziej można powiedzieć filmową, a tutaj no w ogóle tego nie było, tak? No i oczywiście wróćmy do tej misji o Polaku. Pamiętam ten moment, bo to gra mnie i nagle patrzę, tak flaga polska, mówię, ło, jakiś łysy brodacz, nie? Taką brodą jak rododendron, mówię, what the fuck, nie? No i potem się okazuje, że faktycznie gramy polską drużyną czołgistów, polskimi czołgistami. Nasz bohater oczywiście miał ksywę bohater, co w ogóle było, nie wiem kto na to wpadł, ale pamiętam, że byłem strasznie dumny z tego, że nareszcie w grach o II wojnie światowej ktoś zauważył Polaków, którzy w zasadzie, Polacy są zawsze w ogóle pomijani, ja nie wiem dlaczego. Nie dość, że walczyli chyba na wszystkich możliwych frontach, to w Polsce te walki też były. I to nie były jakieś, wiecie, pukanie z kapiszonów, tylko były potężne walki, tak? Także zupełnie tego nie rozumiałem dlaczego Polska zawsze była gdzieś tam pomijana, no i potem odpalam Call of Duty 3, mówię, no Polacy, no świetnie, nie? Trochę takie nawiązanie do 4 pancernych i pies, bo tutaj mamy drużynę też czołgistów, ekipę, mówię, dobra. No oczywiście, no to wiecie, to że to byli Polacy, to można było to nazwać, nie wiem, Czechami albo, nie wiem, Węgrami, by było dokładnie to samo, tak, bo to w zasadzie tylko Polska, znaczy były tam te smaczki, tak, że te czołgi na przykład się nazywały po polsku, jak jechałeś i widziałeś czołgi, który się nazywał autobusik, nie? I tak po prostu cały ten klimat poważnej II wojny światowej szlak trafił. Po prostu jak widzisz czołg, który jedzie i się nazywa autobusik, albo inne jakieś debilne nazwy, to w ogóle to było masakra. Trumienka chyba była, czy coś takiego, że jakie to było po prostu wtedy złe. Natomiast też tych Polaków, wiecie, Amerykanów, dzielnych wojaków,
kwadratowe szczęki, każdy Superman. Polacy, jeden łysy z brodą taką, grubas. Mówię, no nie. Chociaż trzeba im oddać, że nasi Polacy mieli więcej charakteru niż ci wszyscy Amerykanie razem wzięci, to faktycznie. Ale ogólnie byłem, pamiętam, zafascynowany i ta misja chyba, no tutaj nie jestem obiektywny w tej kwestii, bo ta misja z czołgami była chyba najlepszą misją w Call of Duty, ale patrzę też przez pryzmat tego, że grało się tam po prostu Polakami, więc jak się grało Polakami, to od razu jest, wiecie, plus 50%, nie, do oceny. I ten moment, bo naprawdę, znaczy twórcy też oczywiście zamieścili elementy, które były zawsze w Call of Duty, bo tutaj mogliśmy na przykład pojeździć jeepem, co było nowością w Call of Duty, bo zawsze była to jakby scenka na szynach, a tutaj faktycznie tym jeepem mogliśmy jechać, tak, przez jakieś tam te wioski. I to też było coś nowego, ale to jakoś nie było dobre w mojej opinii, było takie... No i przede wszystkim ta powtarzalność. Call of Duty już nie było, trójka nie była taka stacjonarna, cały czas akcja pchała nas, żebyśmy parli do przodu po tych korytarzowych poziomach, co będzie domeną kolejnych części Call of Duty aż do chyba najnowszej, do World War II, bo Black Ops nie ma singla. Czyli korytarzowe poziomy, ale w których się cały czas coś dzieje, jesteś cały czas zaskakiwany i cały czas siedzisz na krawędzi fotela i patrzysz, co się dalej stanie. I to jest ogólnie dobre, tak? Mi się to strasznie zawsze podobało w Call of Duty i cenię ich za tą filmowość i taki, wiecie, jakby Michael Bay zrobił grę, to właśnie to było Call of Duty, nie? I tutaj było też to parcie do przodu, ale nic się nie zmieniało i te kolejne wioski, potem jakiś las, i znowu wioski, i znowu las, i pola. I to wszystko takie szarobure, zielone, brązowe, nuda. Po prostu wyzierała z tej gry potworna nuda, której nie czułem w poprzednich częściach serii. I w której nie poczuję w kolejnych częściach aż do Black Opsa trójki. Także no coś tu nie grało, tak? Coś tu zdecydowanie nie pykło. No nie wiem, czy to wina silnika, czy nie wiem, wina samego designu gry, coś nie pykło, tak? Były też takie pewne, nie wiem, gdzieś to czytałem, może na internecie, a może w PSX Extreme, już nie pamiętam, że PC-towi gracze mieli bardzo za złe, że Call of Duty nie pojawiło się, trójka nie pojawiła się na PC-ta i w zasadzie ta gra PC-ciarzy ominęła, to już mogę Wam powiedzieć, że nic Was nie ominęło, wierzcie mi, nie warto, że nie warto. Ale to też jest trochę dziwne, bo wydawałoby się, że trzecia część powinna być jeszcze lepsza niż dwójka, bo raczej ta seria Call of Duty ma taką, powiedzmy, tą zwyżkową ocenę do kolejnych gier, oczywiście z jakimiś takimi małymi dołami. Niektórzy powiedzą, że Ghost na przykład, mi się akurat Ghost podobało, ale Black Ops 3 to już nie przepuszczę, gdzie było takie zejście poniżej jakby jakiś w ogóle poziomu jakiegokolwiek. A tutaj w zasadzie takie... Skończyłem to Call of Duty i mówię... Odstawiłem na półkę i nie miałem w ogóle ochoty do tej gry wracać. To jest dosyć ciekawe, bo pamiętam, że jak skończyłem drugą część Call of Duty, to ja zaraz odpaliłem ją od nowa i grałem od nowa, tak mi się podobało. I dwójkę kończyłem, nie wiem, 10 razy, 12 może. I za każdym razem się świetnie bawiłem, a tutaj skończyłem raz i mówię, nie, już... I pamiętam, że drugi raz w Call of Duty 3 zagrałem chyba 2 lata później, czy 1,5 roku później, jakiś taki był duży okres czasu, bo ja nie czułem zupełnie potrzeby odpalania tej gry, bo wiedziałem, jaka ona jest. I to wydaje mi się, że jest taki mały taki mój hejcik na Call of Duty 3, bo uważam, że jest to jedna ze słabszych części Call of Duty i uważam, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Denerwowała mnie oczywiście, tak jak mówię, szarobure kolory, powtarzalność, chociaż no, świetnie była wykonana na przykład trawa, ale to nie było to. Widać było, że Call of Duty 2, które było starsze, i tak gra się w to lepiej na PC-cie niż w Call of Duty 3 na konsoli, która miała zdeklasować po prostu PC-ty i być mega konsolą i tam był procesor Cell i w ogóle, panie, co tam nie było, cuda niewidy miały być, no a nie było. I to Call of Duty, tak byłem mocno zażenowany tym tytułem, jeżeli o to chodzi. Natomiast no tytuł jak tytuł, no myślę, że
jestem ciekaw w ogóle, co wy o tym sądzicie. Jeżeli jesteście fanami marki, graliście, jak wy odbieracie na tle wszystkich części Call of Duty właśnie trójkę, bo ja może jestem odosobniony w moich przemyśleniach, może właśnie mam jakieś skrzywione spojrzenie na to, bo może to wcale nie była zła gra, znaczy może była dobra. No ja uważam, że dużo rzeczy tam nie zagrało i dużo rzeczy mogło być zrobionych lepiej i przede wszystkim gra też mogła być dłuższa, tak? Mogli dodać tą kampanię Rosjan, bo Amerykanami, Brytyjczykami, którzy biegają po lasach i wioskach, już się nagrałem w tamtym czasie i jeszcze się nagram nieraz. Także jestem ciekawy, co wy sądzicie, jeżeli graliście. Pamiętajcie, że to moje spojrzenie też jest z punktu widzenia gracza, który grał kilka dni po premierze Call of Duty, więc i też to jest trochę tak, że wiecie, jak to odpalicie, na przykład powiecie, że nie wiem, odpalicie to Call of Duty dzisiaj, to odbiór tej gry będzie zupełnie inny. Nie mówię, że lepszy, może nawet i gorszy, ale wtedy, kiedy wiecie, był na rynku PlayStation, bo zaczynała taka szajba odbijać w ogóle, że PlayStation 3 i w ogóle te gry będą takie super i wszystko i cuda i 1080p i w 60 ramkach, panie, wszystko będzie, kup pan konsolę, będzie wszystko będzie. I to jest też takie, że w tamtym czasie miałem takie odczucia i dzisiaj grając na przykład Call of Duty do tego materiału, muszę przyznać, że też się nie bawiłem fajnie i też uważam, że kiepsko to wyszło i męczyła mnie ta gra. Jeszcze bardziej dostrzegałem te wady, które w Call of Duty wychwyciłem i one jakby się jeszcze bardziej, dla mnie przynajmniej osobiście, uwypukliły. Pamiętam, że wiecie, no pamiętam to, co mi się nie podobało i grałem, mówię, o, teraz będzie ta scena, której nienawidzę, nie? I się odpalała, ja... Także no, dużo rzeczy nie zagrało w Call of Duty i bardzo mi przykro to mówić, ale takie jest moje zdanie. Oczywiście szanuję, jeżeli jest to wasza ulubiona część Call of Duty, bo to każdy wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast chciałem wam przedstawić mój punkt widzenia, ale czekam na wasz feedback odnośnie tego, co sądzicie o tej trzeciej części. No dobra, to tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.